Cześć, to my, Percival. Mędrcy powiadają, że przyjaciół poznaje się w biedzie, ale jest też hipoteza, że przyjaciół się poznaje po tym, jak zachowują się w obliczu Twojego sukcesu. I teraz wielki test przyjaciół. Pochwalimy się naszymi sukcesami z roku 2019, żeby zobaczyć, co Wy na to. Rok 2019 to przede wszystkim nasze 20-lecie, które świętowaliśmy w najlepszym dla zespołu muzycznego stylu, czyli grając koncert, ale nie taki zwykły koncert, tylko wyjątkowy, niepowtarzalny, który odbył się podczas Pyrkonu 2019, największym festiwalu fantastyki w Polsce. Razem z kwartetem smyczkowym zagraliśmy w wersji rock metalowej utwory znane Wam z gry Wiedźmin, a także niemal całe Dzikie Pola. I był to naprawdę wyjątkowy koncert i będziemy go wspominać na pewno bardzo jeszcze długo. I mam nadzieję, że również ci, którym się udało, a było Was ponad 1700 osób, z tego co wiem. I mam nadzieję, że również Wy będziecie go wspominać bardzo długo, tak samo jak my. I dziękujemy Wam za to, że byliście tam z nami i że mogliśmy razem wspólnie świętować nasze 20-lecie. Rok 2019 zakończyliśmy w wielkim, orientalnym, dokładnie chińskim stylu, ponieważ mieliśmy ogromną przyjemność polecieć do Chin i zagrać wspaniały koncert z orkiestrą, dzięki czemu spełniliśmy po raz kolejny nasze marzenie grania z orkiestrą. Organizatorem tego wyjazdu była Fundacja GameMusic.pl wraz z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Instytutem Polskim w Pekinie. I wydarzenie to było zorganizowane z okazji 70-lecia podjęcia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chinami a Polską. To wielkie wydarzenie i bardzo prestiżowe i jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy w takim wydarzeniu brać udział, tym bardziej, że niesamowitą okazją było to, żeby spotkać naszych chińskich fanów gry Wiedźmin 3, fanów naszej muzyki. I co? Zagraliśmy tam podczas tego występu nie tylko muzykę do gry Wiedźmin 3, ale także autorstwa między innymi naszego, ale też Marcina Przybłowicza i Mikołaja Stroińskiego. Ale też mieliśmy przyjemność zagrać muzykę do gry Ancestor, którą skomponował Adam Skorupa. Było widać, ale daliście taki czas, że w końcu nagle widownia się przebudziła. Koncert odbył się pod batutą maestro Roberta Kurdybachy, który trzymał całą orkiestrę chińską z Ningbo w ryzach i nas też, i wielu solistów. I wszystko to będziecie mogli obejrzeć jeszcze w specjalnym wydaniu Nie kręć tego, które poświęcimy w całości temu wyjazdowi, bo jest o czym opowiadać i tam naprawdę pokażemy Wam, jak było w Chinach. Cała prawda o Chinach. Już po próbie jedziemy do hotelu, a tam będzie coś tam po chińsku. Później sobie zjemy bardzo dziwny obiad i znalazłem chyba G. To nie jest G. W minionym roku zagraliśmy 3 bardzo wyczerpujące, ale też bardzo satysfakcjonujące trasy koncertowe. Jedna z nich to był sławny tour na wiosnę, a 2 pozostałe były na jesień. To był White Hand Live oraz Reakcja Pogańska. Łącznie zagraliśmy 27 koncertów i przybyło Was tam wszystkich razem ponad 10 000 osób na wszystkie koncerty, więc wow. Wiadomość z ostatniej chwili. 27 koncertów na 3 trasach, ponad 50 w 2019 roku, łącznie ponad 30 000 osób. Te liczby chyba robią wrażenie, na nas zrobiły. Cieszymy się bardzo z tego, jesteśmy dumni i no, co możemy mówić, po prostu jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że te liczby będą rosnąć i w przyszłym roku będzie Was jeszcze więcej. Na pewno będziemy pracować nad tym, żeby tak było.
wspomnienia był na pewno nasz pierwszy koncert w Niemczech, który zorganizowaliśmy zupełnie sami, bez pomocy żadnej agencji z zewnątrz. No bo tak się jakoś wyszło, że nikt nie wierzył w to, że ktoś przyjdzie na nasz koncert. A okazało się, wow, niespodzianka, taram. Ponad 1000 osób przyszło na nasz koncert podziwiać i słuchać muzyki z Wiedźmina i nas. I to było naprawdę świetne wydarzenie. Jesteśmy ogromnie dumni, ponieważ naprawdę własnymi środkami, własnymi jakby... Własną pracą, tylko jakby to było... I co ważne, koncert się wyprzedał przed koncertem, czyli tak zwany sold out zaszedł. I z czego jesteśmy bardzo dumni, bo jak na kogoś to sami organizuje, no to jest niesamowity wyczyn. Tak, dlatego chcieliśmy o tym wspomnieć, bo jesteśmy z tego dumni. A co? Poza koncertami trasowymi zagraliśmy też szereg koncertów niezwiązanych z trasami koncertowymi i to było dużo koncertów za granicą. Zagraliśmy m.in. jako gwiazdy festiwali na Białorusi, we Francji i w Niemczech. Zagraliśmy też nasz pierwszy w ogóle zagraniczny Wild Hunt Live w Brnie na festiwalu Game Access. Pierwszy, którego nie organizowaliśmy w Berlinie, był drugi, który już sami organizowaliśmy. A poza tym był później. Oba zresztą były wyprzedane i oba były bardzo dobrze, ciepło przyjęte, co już przestaje dziwić w przypadku koncertów WHL, ale i tak będziemy dokładać starań, żeby były jeszcze lepsze. To obiecujemy. Ponadto zagraliśmy po raz pierwszy na Łotwie. To było niesamowite, bo jeszcze tam nas nie było, a przyjęcie było bardzo ciepłe, bardzo wspaniale grało się nam w Dyneburgu i wbrew obiegowym żartom bardzo dobrze tam jedliśmy. Także tych koncertów na pewno też zamierzamy grać w przyszłym roku, czyli w obecnym, więcej. Z innych rzeczy, z których na pewno jesteśmy bardzo dumni, to jest pierwsze i drugie miejsce w plebiscycie Wirtualne Gęśle. Wygrała nasza Sława 3, a drugie miejsce zdobyły Dzikie Pola. Dodatkowo zdobyliśmy nagrodę za najciekawszą okładkę, a dokładnie no nie my, tylko nasza płyta Dzikie Pola. Więc też bardzo się cieszymy. Dziękujemy Wam wszystkim tym, którzy głosowali. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie. I jest to dla nas sygnał, że chyba dobrze działamy i dobrze robimy i dobrze nagrywamy i że trzeba to kontynuować. No, bardzo dziękujemy. Tak. Ale tutaj jeszcze też nie obędzie się bez chwili statystyk, ponieważ jesteśmy drugim zespołem dopiero, który zdobył 2 statuetki, ponieważ wcześniej dostaliśmy za Sławę 2. Za Sławę 2. A zupełnie pierwszym, jedynym zespołem, który zdobył w plebiscycie pierwsze, drugie miejsce i jeszcze okładkę. To jeszcze się tak nie zdarzyło. Głosowanie. A jeszcze trzeba nadmienić, że właściwie odkąd wydajemy płyty, to mieścimy się zawsze w pierwszej dziesiątce każdego głosowania wirtualnych gęśli, a dzięki Wam właśnie, za co ogromnie dziękujemy, bo to jest naprawdę najważniejsza dla nas nagroda, dlatego że nie przyznaje jakiejś jury, nie siedzą nad tym jacyś ludzie, których można przekupić, tylko to jest nagroda słuchaczy, czyli Wy słuchając i głosując później doceniacie naszą pracę, za co ogromnie jesteśmy wdzięczni i bardzo nas to motywuje do kolejnych działań, które już niedługo będą miały swój finał. Jeszcze chciałbym ogromnie, gorąco, bardzo mocno podziękować Wam wszystkim, bo to Wy głosowaliście i właściwie to jest nagroda od Was, czyli dla nas jest to najważniejsze, ponieważ nie ma instytucji, osoby, kogokolwiek, kto mógłby przyznać nagrodę ważniejszą niż nagroda od publiczności. Dziękujemy Wam przeogromnie. W roku 2019 przydarzyła się nam jeszcze jedna rzecz, która nam się przydarzyła po raz pierwszy, czyli wypuściliśmy swój pierwszy winyl, płytę winylową, Czarny Krążek.
Jest to niesamowite dla nas, zwłaszcza dla mnie, ponieważ ja pamiętam z zamierzchłych czasów, kiedy to była pełnoprawna płyta, jedyna słuszna, jaką się wydawało. I w końcu my taką też wydaliśmy. I jest to Wild Hunt Live Pyrkon 2018, czyli zapis koncertu, który odbył się podczas festiwalu fantastyki Pyrkon w 2018 roku. Festiwalu niesamowitego pod wieloma względami, który bardzo miło wspominamy, i koncert, który tam się odbył, też był niesamowity i ten koncert właśnie można posłuchać ze starej winylowej płyty, znaczy nowej, ale stary sposób. Oldschoolowej. Oldschoolowej, tak. I jest, co ciekawe, to pierwszy nasz zapis mechaniczny, więc w razie impulsu elektromagnetycznego, kiedy skasuje się wszystko, co jest cyfrowe, jednak nasza muzyka przetrwa. No plus notatki Kasi nutowe. Ale ja was grolę strasznie, więc ciężko będzie to rozczytać potem. A powiedz, Kasiu, co z tym winylem się potem stało? Bo to nie był jeden, było wiele winyli. Co się z nimi stało? Co się stało? No się stało to, że trafił egzemplarze tej płyty trafiły do wielu fanów w całej Europie, w Polsce oczywiście, ale w Europie też całej. W ogóle na świecie. I w ogóle na świecie, bo wiele egzemplarzy poszło do Stanów, a jeden na pewno też do Chin, który zresztą mogliśmy Tak. osobiście podpisać po koncercie w Szanghaju, więc I to było niesamowite, bo winyl był tam wcześniej. A myślisz, że już dotarł do wszystkich kontynentów? Ja nie myślę... Ja wiem. Ja wiem, bo sama osobiście wysyłam te płyty, więc... Także jak wydaje mi się, dostajecie że jeszcze winyl, nie, ale to on ma odciski palców Kasi na nim są. sama osobiście to pakuję, więc jakby coś tam było krzywo spakowane, to ja. To oczywiście nie wszystkie nasze sukcesy z 2019 roku czy 2019 roku wytniesz sobie poprawną wersję, a zostawisz fałszywą, bo zdarzyły się jeszcze, no wiele rzeczy się zdarzyło. Teraz spróbujemy w takim telegraficznym skrócie Wam opowiedzieć, czyli na przykład ruszyliśmy z nowym formatem na naszym kanale YouTube, z formatem 66,6 minut, w którym to jest podcast po prostu, w którym rozmawiamy z ciekawymi gośćmi i rozmawiamy o ciekawych rzeczach, a głównie tam się przewija gdzieś dosyć skrzętnie ukryty przez nas, to żart oczywiście, motyw talentu i szkolnictwa muzycznego. Przypomnę tylko, że miało być super krótko i treściwie. Razem z Geraltem nasza muzyka trafiła do innych gier, takich jak na przykład Soul Calibur 6. Come on, let's do this. Albo Monster Hunter World. Po raz pierwszy dzięki uprzejmości firmy Gry Online doszło do streamingu naszego koncertu, który możecie zobaczyć na platformie YouTube tej firmy. Pojawiliśmy się również w Witcher Kitchen, gdzie mieliśmy okazję pomóc w przygotowaniu wiedźmińskich potraw. Było to wspaniałe, niesamowite doświadczenie. I to wydarzenie będziecie mogli zobaczyć jeszcze, ponieważ nie pojawiło się jeszcze online. Będziecie mogli prawdopodobnie w 2020 roku obejrzeć to i podziwiać nasze umiejętności. Po raz kolejny przeprowadziliśmy warsztaty śpiewu słowiańskiego w Wolinie podczas warsztatów archeologii eksperymentalnej. Śpiewaliśmy też wraz z uczniami naszymi w Akademii Awatara na jesień, więc nasza działalność warsztatowa też się rozwija. Rok 2019 to sukcesy również naszej ekipy, ponieważ nasza wokalistka Ewa została nominowana w kategorii kulturalny sukces roku.
Gdzie? W Pile. Ile? No i Tak, prezydent miasta Piły ją nominował i prawie dostała nagrodę, a nas nie chcą nominować. Może nas na przykład Lubin Kasię, a Legnica mnie, albo odwrotnie kiedyś coś. jesteśmy tu nadal. Hello. No i coś, z czego ja jestem osobiście najbardziej dumny. Nasze opowiadanie z Fantewit zostało, jak to powiedzieć, nie zekranizowane, tylko zaudiofonizowane przez Audiotekę w formie audiobooka. Jako część całego cyklu opowiadań związanych ze słowiańskim koszmarem. Bardzo jestem zadowolony, bo to nasz debiut pisarski i od razu tak z grubej rury. Jak widzicie, jak widzicie, w 2019 działo się bardzo dużo i będzie się działo jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Na 2020 mamy już dosyć sprecyzowane plany. Pojawimy się na pewno na Pyrkonie, więc czatujcie na bilety, żeby na pewno To będzie być tam. najwyjątkowszy koncert ze wszystkich. Jak najbardziej. Dodatkowo, co najmniej jedna trasa, sławny tour na wiosnę na pewno, więc bądźcie tam, bo na pewno warto. A do tego zagramy jeszcze kilka bardzo wyjątkowych koncertów też, między innymi z orkiestrą White Hand Live na Wypasie i to wydarzenie odbędzie się na jesień, więc tego na pewno nie możecie I przegapić. już na pewno wiecie, bo mogliście śledzić, zagramy na pewno w Sankt Petersburgu i w Moskwie właściwie 3 wspaniałe koncerty White Hand Live w niesamowitych miejscach. Ponadto możecie się spodziewać niespodziewanych płyt, klipów, teledysków, to samo, ale zrobimy tak, że będzie różnie. Muzyki do różnych ciekawych rzeczy, to wszystko na razie są tajemnice, ale już niebawem będziemy rąbka uchylać. Także bardzo dziękujemy Wam za 2019 i zapraszamy na obecny 2020, bo będzie dużo będzie. Dziękujemy bardzo. I słuchajcie, jest jedna rzecz, która prawie wyszła w 2019 roku, ale przez to, że YouTube obciął użytkowników, to nie wyszła. Bo mieliśmy prawie 50 000 subskrypcji, już tam brakowało kilku głosów do 50 000 i nagle YouTube obciął, jest 45. Więc bardzo gorąco zachęcam Was, żeby odrobić. Wciskajcie te łapki w górę, dzwoneczki to jak chcecie, jak nie chcecie to nie, ale łapki naciskajcie, żebyśmy w 2020 już mieli te 50 000, prawda? Tak. Za które od razu z góry już dziękujemy.